Wiele osób nadal obawia się, czy szczepionki na COVID-19 są bezpieczne. Dzisiaj opowiem Wam, jak wyglądają badania kliniczne takiej szczepionki oraz dopuszczenie jej do użytku. Po obejrzeniu tego odcinka będziecie wiedzieli, jaką drogą pokonuje taka szczepionka od momentu wynalezienia jej w laboratorium, aż do momentu dopuszczenia jej do użytku. Szczepionka Pfizer-BioNTech została już dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej i szczepienia zaczęły się już w wielu krajach. W styczniu natomiast najprawdopodobniej zostanie dopuszczona do sprzedaży inna szczepionka. Jest to szczepionka firmy Moderna. Obie te szczepionki są to szczepionki mRNA, o których nakręciłam już jeden filmik, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, serdecznie zapraszam do obejrzenia, a link znajdziecie w opisie tego filmu. Mimo że szczepionki już niedługo będą dostępne dla wielu osób, niewielka część społeczeństwa zamierza się zaszczepić. Jedną z takich przyczyn jest na pewno brak zaufania do nowych szczepionek, co wiąże się też z obawami o bezpieczeństwo po zaszczepieniu. Dzisiaj przedstawię Wam właśnie, jaką drogą pokonują takie szczepionki od momentu ich wynalezienia, aż do momentu, kiedy zostaną one dopuszczone do użytku. Żeby lepiej zrozumieć ten proces, najpierw opowiem Wam o badaniach klinicznych zwykłych, tradycyjnych szczepionek, dopiero potem wytłumaczę Wam, czym ten tradycyjny sposób, czy proces badań klinicznych różni się od badań klinicznych, czy sposobu dopuszczenia do użytku szczepionki na COVID-19. Mam nadzieję, że dzięki temu zrozumiecie, czemu szczepionka na COVID-19 została dopuszczona do użytku tak szybko. Zanim zacznę o tym opowiadać, chciałabym Wam jeszcze przypomnieć o tym, że Biotechim jest obecna na Facebooku, Instagramie i Twitterze, więc jeśli chcielibyście obserwować Biotechim, serdecznie zapraszam do polubienia tych stron. Jednocześnie, żeby otrzymywać nowe powiadomienia o nowych odcinkach na moim kanale, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wtedy powinniście otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Standardowy proces zatwierdzenia do użytku szczepionki jest bardzo długim procesem. Składa się on z wielu etapów, które następują po sobie. Jest to związane przede wszystkim z regulacjami Unii Europejskiej. Cały proces zaczyna się od tego, że firmy bądź twórcy szczepionki najpierw przeprowadzają badania na bardzo małą skalę, żeby scharakteryzować i ulepszyć proces produkcji. Następnie również przeprowadzają badania w celu zapewnienia trwałości składników szczepionki, żeby taka szczepionka była przydatna do użytku jak najdłużej. Dopiero wtedy firma decyduje, czy kontynuować te badania, czy może czas je zawiesić. Aby upewnić się, że szczepionka ma określoną jakość i spełnia wszystkie normy prawne, firma opracowuje strategię kontroli jakości. Takie badania jakości farmaceutycznej skupiają się nie tylko na składnikach szczepionki, ale także na całym produkcie, czyli na całej szczepionce, a także na całym procesem produkcji. Ma to na celu upewnienie się, że szczepionka ma odpowiednią jakość, a także, że szczepionka nie jest zanieczyszczona, a zanieczyszczenia na przykład mogą powstawać w wyniku jakichś procesów biologicznych. Następnie testowany jest efekt szczepionki, czyli czy szczepionka wywołuje zamierzony efekt. W tym celu najpierw przeprowadzane są testy in vitro, czyli poza organizmem żywym, na komórkach. Następnie przeprowadzane są również testy in vitro na zwierzętach, czyli na przykład na myszach. Testy in vitro i in vivo mają na celu przede wszystkim dwie rzeczy. Przede wszystkim sprawdzane jest, w jaki sposób taka szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną, a także jak skuteczna jest w zapobieganiu danej infekcji. Dopiero teraz mogą rozpocząć się wreszcie badania kliniczne, czyli są to badania już prowadzone na ludziach. W badaniach klinicznych wyróżniamy 3 fazy. Zacznijmy od pierwszej. Faza pierwsza przede wszystkim ma na celu sprawdzenie, czy szczepionka wywołuje taki efekt, jaki był obserwowany w laboratorium. W tej fazie badań klinicznych bierze udział od 20 do 100 zdrowych ochotników. W tej fazie sprawdzane jest przede wszystkim, czy szczepionka działa, czy szczepionka jest bezpieczna oraz czy występują jakieś poważne skutki uboczne. W tej fazie każdy uczestnik otrzymuje albo prawdziwą szczepionkę, albo placebo. Czyli uczestnicy badania dzieleni są na grupę kontrolną i grupę, która otrzymuje już właściwą szczepionkę. Następnie obserwowane są skutki uboczne. Czy występują w ogóle jakieś skutki uboczne w tych grupach? Również sprawdzana jest odpowiedź immunologiczna u uczestników badania.
Na tej podstawie zbierane są dane o produkcji przeciwciał u uczestników badania. Również oceniany jest stan zdrowotny takich osób, np. czy nie wystąpiły jakieś infekcje po szczepieniu. Następnie sprawdzany jest poziom istotności obserwacji między tymi dwiema grupami. Czyli po prostu badamy, czy obserwowane różnice między grupą kontrolną a grupą, która otrzymała szczepionki, nie są przypadkowe. Dzięki temu możemy wiedzieć, czy na przykład grupa, która otrzymała szczepionkę, jest bardziej odporna na danego patogena. Oczywiście wszystkie skutki uboczne też są notowane i mają one duży wpływ na ocenę, czy dana szczepionka może przejść już do drugiej fazy badań klinicznych. Jeśli szczepionka przeszła pomyślnie pierwszą fazę badań klinicznych, przechodzi ona do następnej fazy. W drugiej fazie badań klinicznych uczestniczy już nawet kilkuset uczestników badania. Pozwala to na zebranie więcej danych, ponieważ ta grupa jest już dużo bardziej zróżnicowana oraz oczywiście jest większa, dzięki czemu możemy zebrać więcej danych odnośnie skuteczności działania danej szczepionki. Celem tej fazy jest sprawdzenie, jakie są najczęstsze skutki uboczne, jaka jest optymalna dawka takiej szczepionki, jaką należy podać pacjentowi oraz jak system immunologiczny reaguje na taką szczepionkę. Po przejściu fazy drugiej szczepionka wchodzi w fazę trzecią. W tej fazie uczestniczy już nawet kilkadziesiąt tysięcy ochotników. Na przykład w przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech było to już 41 tysięcy uczestników. W tej fazie musi być wykazane, że szczepionka działa, że szczepionka jest bezpieczna oraz jakie są skutki uboczne. Po zakończeniu wszystkich etapów badań klinicznych twórca szczepionki przekazuje zebrane informacje i zebrane wyniki organom, które regulują leki, produkty medyczne. Jest to część wniosku o pozwolenie na dopuszczenie takiego leku do użytku. Takim organem jest na przykład Europejska Agencja Leków, która działa na terenie Unii Europejskiej. Istnieje ona od 1995 roku i koordynuje ona ocenę oraz nadzór produktów leczniczych na terenie Unii Europejskiej. Jeśli naukowa ocena wykaże, że korzyści ze szczepionki przewyższają ryzyko, wtedy takie organy mogą wydać pozytywną ocenę szczepionki. Te organy mogą również zlecać kontrolę, żeby przekonać się, czy twórca czy producent szczepionki przekazuje prawdziwe informacje. Mogą również przeprowadzać testy, żeby sprawdzić, czy serie szczepionek, które zostały dopuszczone na rynek, czy pojawiły się na rynku, mają odpowiednią jakość. Dodatkowo producent szczepionki musi każdą serię przetestować w odpowiedni sposób, który jest określony przez organy regulujące dopuszczanie leków do użytku, zanim trafią one na rynek. Taki proces od stworzenia szczepionki aż do zaakceptowania jej do użytku może zająć nawet 10 lat. W przypadku szczepionki na COVID-19 ten proces zatwierdzenia jej do użytku jest dosyć szczególny. Przede wszystkim jest on mocno skondensowany w czasie. Teraz wyjaśnię Wam w kilku punktach, jak to jest możliwe, że szczepionka na COVID została zatwierdzona tak szybko. Przede wszystkim szczepionka na COVID-19 musi spełniać takie same standardy jak wszystkie inne szczepionki. I jest to przede wszystkim ważne ze względu na bezpieczeństwo, jakość oraz działanie takiej szczepionki. Większość szczepionek na COVID-19 będzie dopuszczane procedurą centralną i takie szczepionki będą zatwierdzane czy oceniane przez Europejską Agencję Leków na terenie całej Unii Europejskiej. Od ogłoszenia pandemii do zatwierdzenia szczepionki minęło raptem 11 miesięcy. W przypadku standardowych szczepionek taki proces zatwierdzenia szczepionek do użytku i badań klinicznych zajmuje nawet 10 lat. Znacznie szybsza procedura zatwierdzenia takiej szczepionki do użytku wcale nie oznacza, że jakieś etapy są pominięte. Wręcz przeciwnie, wszystkie etapy się odbywają, jednak w przypadku takiej standardowej procedury etapy następują po sobie, czyli zaczynamy jeden etap pierwszy się kończy, dopiero wtedy startujemy z kolejnym etapem. W przypadku szczepionki na COVID-19 te etapy są trochę na zakładkę, czyli już pod koniec etapu pierwszego zaczął się kolejny etap i dzięki temu to przyspiesza cały proces.
Warto również wspomnieć, że przy szczepionkach na COVID-19 pracuje bardzo dużo osób. Dzięki temu na przykład dane z badań są analizowane znacznie szybciej dzięki dużej ilości osób. Co więcej, firmy próbują zwiększyć swoją wydajność, dzięki temu szczepionki też są produkowane znacznie szybciej niż jest to normalnie. W Europejskiej Agencji Leków powstała specjalna grupa do spraw pandemii, która oferuje konsultacje dla twórców szczepionki. Dzięki temu ta komunikacja między Europejską Agencją Leków a twórcami szczepionki jest znacznie szybsza, co również przyspiesza bardzo proces. Istotną różnicą jest również to, że w przypadku szczepionki na COVID-19 jej producenci mogą już zacząć produkować taką szczepionkę, zanim zostanie ona dopuszczona do użytku. W normalnym przypadku jednak, jeśli chodzi o inne szczepionki, zazwyczaj ten proces produkcji po prostu zaczyna się po tym, jak zostanie ona już dopuszczona do użytku. Proces produkcji jest również ulepszany, żeby ta produkcja szczepionek była po prostu szybsza niż jest to w przypadku szczepionek tradycyjnych. W związku z pandemią twórcy szczepionek na COVID-19 mogą aplikować o ich warunkowe dopuszczenie do użytku. Jest to specjalna procedura w przypadku, kiedy dokumentacja takiej szczepionki nie jest jeszcze pełna. I taka procedura może właśnie zostać użyta wtedy, kiedy występuje jakaś sytuacja specjalna, czyli właśnie na przykład pandemia. Mimo wszystko, nawet w przypadku takiej specjalnej procedury, zalety takiej szczepionki muszą znacznie przewyższać ryzyko związane ze szczepionką. W takim przypadku zezwolenie na taką szczepionkę jest wydawane tylko na rok, a w międzyczasie producent szczepionki musi kontynuować wszystkie badania i uzupełniać dokumentację szczepionki. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że dzięki niemu zrozumieliście, czemu szczepionka na COVID-19 trafiła do użytku tak szybko. W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam Was do komentowania tego odcinka. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. Również jeśli chcielibyście otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, bardzo zachęcam Was do subskrybowania tego kanału oraz do polubienia tego odcinka. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.